O, nietoperzy, badzile. Mam nadzieję, że dobrze jadę. Hejka! Jesteśmy w Bangkoku, jest 24 maja i ruszamy dzisiaj na wycieczkę w rejon Kanchanaburi. To jest pogranicze pomiędzy Birmą a Tajlandią, znane głównie z filmu Most na rzece Kwai. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, ale akcja dzieje się podczas II wojny światowej i w obozie jenieckim japońskim alianci brytyjscy budują kolej łączącą Bangkok z Rangunem. Jeśli interesuje Was, co było w filmie, odsyłamy do filmu, a my zapraszamy na naszą własną przygodę. Pierwsze zadanie, jakie mamy, to wydostać się z Bangkoku. Cały czas dostajemy sygnały, że nie możemy tu jechać motocyklami, ale motocykle przed nami. I jadę cały czas tak z duszą na ramieniu, dlatego że poprzednio przed Bangkokiem, jak jechaliśmy tutaj do miasta, to wylądowaliśmy na jakiejś autostradzie, skąd nas eskorta zabierała. No i teraz nie wiem nigdy, która z dróg może prowadzić właśnie na taką ekspresówkę. O, na przykład tutaj są 3 skuty przed nami, zakaz jazdy na dole, a w lewo jest autostrada, no to na autostradę nie będziemy jechać. Ale dlaczego nie możemy tędy jechać, to też nie wiem. Co to jest? To jakby wejście do świątyni było. W każdym razie, jak będziesz niegrzeczny, to cię dorwą. Zrobimy sobie przerwę na kawę. Co to są dystrybutory? Więc ja sobie zrobiłam kawkę z dystrybutora. Do wyboru espresso, tajska herbata z mlekiem, latte albo jogurt. Do tego coś, co ja osobiście uwielbiam. Wezmę trochę dla Ciebie, do baniaka. Lód z górką. Takie coś do kriegi, odrobina wody. Jest zimna woda cały czas podczas jazdy. A to jest espresso? Tak, to jest espresso w kolorze beżowym. Dałam połowę lodu, także nie spuściło się tak bardzo i jeszcze ma smak kawy. Tutaj ja wypiję bardzo słabą kawę, ale ta jest akurat z połową lodu dobra. Na zdrowie. Kolejną godzinę zajmuje nam dojechanie do Kanchanaburi i mostu. Robimy skrót, dlatego że jestem pewien, że każdy z Was już widział asfaltowe arterie. Tylko martwi mnie, że nie ma pamiątki z mostem. Breloczków z mostem, stojących mostów, świecących mostów. Nie trać wiary, muszą być. Muszą być? Nie trać wiary. Na pewno można by się tu ubrać przy tym moście. Tak. No i mamy wejście na most wprost z targu. Jak oni pracowali w takich temperaturach jak my, to mieli przerąbane. Bo teraz jest już bardzo zindustrializowany ten region. Ale wtedy tutaj była dżungla. Po prostu nie widać tego. Popatrz, jakie stare podkłady kolejowe. No. Myślę, że to jest oryginał. Ale powiem Ci, właśnie przeszła mnie gęsia skórka. Jestem w miejscu takim bardzo, bardzo znanym. Ja pamiętam, że jest 688 mostów na tej trasie tutaj pomiędzy Birmą i Tajlandią.
Tu mamy drzewo, zmieścimy się, dobra. Tak, zmieścimy się. Zakończyliśmy zwiedzanie. Musimy wszystkim polecić to muzeum, bo naprawdę wiele się tutaj można dowiedzieć. Nie tylko o historii, nie tylko o tej historii II wojny światowej, o której u nas się nie mówi. U nas mówi się o Niemcach, nie mówi się o Japończykach, ale też można się wiele dowiedzieć o życiu w obozie, które ma swoje ciemne i jasne strony. I te jasne są tu pięknie przedstawione. Także jeżeli będziecie w okolicy, koniecznie zajrzyjcie do tego muzeum. Dead Railway Museum jest bardzo blisko mostu na rzece Kwai. A my polecimy teraz dalej. W pobliżu muzeum znajdują się ogromne cmentarze i poświęcamy chwilę, aby je odwiedzić. Lubicie horrory? Ogrodnik nieświadomie zrobił mi niezłego psikusa. Boże, ale się wystraszyłem, że tutaj nogi są jakieś. Ale to tylko założone gumiaki na jakieś elementy. Nie, na rączki od taczki. Kosiarz założył. Nieźle wyobraźnia podpowiada. Jak cmentarz, to muszą być zwłoki. A dużo grobów jest pootwieranych. Jedzie się świetnie, droga jest boczna, ale równa jak stół. Mijamy miejsca, których nazwy widzieliśmy na planie linii kolejowej w muzeum, ale nie widać już śladów smutnej historii. Zatrzymajmy się na chwilę, po prawej jest cień. Hani Kundelek nagle wyświetla błąd i traci ABS. Hamulce działają normalnie. Cały czas mruga, widzisz? Tak, ale obstawiam, że któryś czujnik, coś się z czujnikiem którymś stało, wiesz? Da się jechać, więc diagnozować będę później. Oczywiście łapie nas deszcz i nie mamy się gdzie schronić. Jest jednak ciepło i będziemy schnąć po drodze. Jest pięknie. Niezły ośrodek wypoczynkowy. A ciekawe, czy to nie był kolejny kamp, bo to trochę tak wygląda, że jeśli chcieli wybudować most, to musieli tutaj się zatrzymać. Ale idziemy jakąś prześliczną alejką wśród kwiatów. Doszliśmy do zakrętu. Jak ci się szło? No, ja mam lęk wysokości, a tutaj cały czas widać, że pod spodem nie ma nic. Więc idzie się przez kawałek blachy, który jest absolutnie śliski, ponieważ jest tłusty, wyolejowany. Z prawej i z lewej są szyny, a wszystko jest położone na legarach, gdzie dziury są tak z pół metra pomiędzy legarami, a legar 30 cm. No w dół. No, w każdym razie tam mamy kawałek. Most ciągnie się aż do czerwonego dachu, tak wygląda. Ja spróbuję tutaj jakoś, przytrzymasz mnie, zasekurujesz. Ja tak pokażę, jak to wygląda z tej strony. Jesteśmy na takiej konstrukcji. No a z drugiej strony też mnie zaasekuruj ręką. A z drugiej strony wygląda to tak. No więc po takim czymś jeździ pociąg. Wracamy, nie? Tak. Nie wygląda, żeby cokolwiek to było czynne. Myślisz, że skoro pociąg pojechał, to już jest pozamiatane? Aha, no to jest możliwe. Trochę tak wygląda.
Tamkase. A, tutaj jest stacja. Już chyba dalej się nie da jechać. Mhm. Jaskinia, tam gdzie byliśmy, most z drugiej strony. Ładnie pachnie kadzidłami. शिव शङ्कराय शुद्धाय नीलकण्ठाय धीमहि भक्तवाञ्छितदातारं नमः कैलासवासिः शान्तिः शान्तिः Po kolei. Po kolei. No, po kolei. Tak. Po kolei, po peronach. Kundel akurat nawraca takie rzeczy. Tak. Tenerka ma zbyt mały promień skrętu. Tu się już zamyka sklep. Możliwe, że spóźniliśmy się tutaj na jedzenie i na cokolwiek. Wygląda, że te stragany są czynne zwykle. No to przed siebie. Dobra, czyli plan mamy taki. Mamy około 100 km na miejsce. Jest 5:20, czyli za jakieś pół godziny, 40 minut będzie zachód słońca. Trzeba zjeść, zatankować, tak żeby jak pojedziemy tam na te boczne drogi, wszystkie nam nie zabrakło paliwka. No i później już tylko szukamy noclegu. Gdzieś tam blisko celu. Bardzo się roślinność rozwija. Domki dla duchów. O, chyba dojechaliśmy. Ops, oj, 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 oj. Tak. Stacja benzynowa, tankowałbym. Dobra. I KFC na nim, popatrz. No ale będziesz jadła? Kurczę, powiem ci, dzisiaj mi to KFC nie smakowało. Może będzie coś jeszcze oprócz KFC? Z tych tajskich ich jedzeń różnych. Może pierożki jakieś są, widzę. No. Na razie zatankujmy, nie? Tak. Tu Nie, dziewczyna tu może. nie. Tu nie? 91. 95. Okej. Tam po lewej, Dobra. tak? No. Tu. Zostaliśmy ofiarą własnego łakomstwa, bo wróciliśmy się jeszcze do KFC na pastel de nata. Nie znam innego kraju, w którym pastel de nata w KFC jest obecny, ale tutaj w Tajlandii jest. No więc wróciliśmy się i utknęliśmy, bo lunęło. A jak lunęło? Tak pada cały czas. Bo Jacek sprawdzał, ma padać cały tydzień. Więc nie wiem, ile czasu tu spędzimy. W każdym razie zaczął już tutaj oglądać jakieś możliwości spania w okolicy. Blady strach padł na mnie, bo ja nienawidzę takich zmian planów. No ale może trzeba będzie. Yeah, we call you. Okay, which one? One, it's raining. Oh, no. I not calling.
Wiedź kot do któregoś, bo... To jest to miejsce? Tak, to mamy.นี่เหรอ Czytamy, żeby otworzyć łapy. Jest. yes โอเคนะ นาวนะ เปิดเลยไหมคือแบบ No, jest jakiś niefart trochę ostatnio. Nie byłem przy serwisie, nie przypilnowałem, nie dostałem też obiecanych materiałów i zdjęć, jak to robili. Zaczęło się od tego, że gotował mój motocykl w trakcie jazdy przez miasto, przez Bangkok. Temperatura mi skakała góra-dół. No, okazało się, że po prostu było za mało płynu w układzie. Dostarczyli mi dużą butelkę, przelałem w tej chwili po uzupełnieniu do mniejszej, żeby mieć ze sobą. W tej chwili wygląda na to, że temat się uspokoił i motocykl jest odpowietrzony już. Mam niestety problem z zasilaniem do Garmina, a to dlatego, że był ściągany zbiornik i zasilanie do Garmina jest poprowadzone tutaj pod spodem. Muszę posprawdzać, prawdopodobnie coś jest rozłączone i nie styka. Mam nadzieję, że pod zbiornikiem przewody są ułożone dobrze. A dlaczego mam taką nadzieję? No dlatego, że wczoraj Hani zaczął świecić ABS. Znaleźliśmy przyczynę. Jest to przetarty kabel. Widać, że jest po prostu przetarty tutaj w tych dwóch miejscach. No, chodzi o to, że ktoś ułożył kabel, znaczy właściwie go nie ułożył, tylko kabel został bez pojęcia poprowadzony. Nie jestem w stanie w tej chwili go ułożyć tak, jak ma być, nawet jak jest przerwany. Muszę odkręcić śrubę, która znajduje się tutaj po wewnętrznej stronie. Tam jest jedna, tam dokładnie pod spodem jest jedna ze śrub. No, żeby się do niej dostać, musiałbym zdjąć koło. Brawo. Po wczorajszym deszczu, po tym jak musieliśmy go przeczekać i musieliśmy zostać na noc w nieplanowanym miejscu, ruszyliśmy z powrotem na trasę. Mamy 84 km. Jest jasno, to jest pierwsza dobra wiadomość, więc będziemy widzieć, co jest po drodze. Druga dobra wiadomość jest taka, że nie pada, mimo że pogoda twierdzi, że powinno być w tej chwili już 60-70% deszczu. Mam wrażenie, że te deszcze monsunowe to tak raczej popołudniami występują, a w pogodzie tej z komórki za bardzo wierzyć nie można. No ale wiadomo, z monsunem nigdy nic nie wiadomo, więc trzeba jechać wtedy, kiedy nie pada. Zmieniliśmy trochę plan. Rano trochę polonizowaliśmy, teraz pojedziemy do tuneli, a po tunelach gdzieś w okolicy poszukamy sobie miejsca na chillout, dlatego że będzie już za późno, żeby ruszać w dalszą trasę. Dalsza trasa jest po prostu przez rejony, gdzie nie ma żadnej bazy turystycznej, no i tam nie chcielibyśmy się znaleźć w nocy albo, nie daj Boże, w monsunowym deszczu. Na razie cieszymy się pogodą, cieszymy się jazdą, jest bardzo zielono, pachnie ładnie takim dżunglowym lasem. Ruch jest średnio natężony, da się wyprzedzać, droga prosta, asfaltowa i czas na dobry dzień. Dzień dobry Tajlandio! Dzień dobry asfaltowe drogi, dzień dobry góry. I oby była przed nami nawrotka, dlatego że widziałem na parkingu, słuchaj, autobus. Absolutnie niesamowity chyba. Ciekaw jestem, jakie zrobi na tobie wrażenie, jakie zrobi na was wrażenie.
No i co wy na taki autobus? Ja po prostu odpadłem. Tu kierowca to jest bunkier jeżdżący. Zobacz, ma taką wąską szczelinkę do tego, żeby widzieć tylko. Oryginalne światła są tutaj na dole. Ale co to jest, głośniki? Tak. To są głośniki, więc być może tu są oryginalne światła, tam są kierunkowskazy. Halogenów zrobię zdjęcie, to będziemy liczyć, ile ich jest. Faktycznie, to jest taka dziurka. To głośniki, to są normalne superbasy. Ciekawe, czy one są podłączone. Shall I decaf? Can you go? Okay, thank you. This bus is amazing. Amazing Thailand. Made in Thailand. Okay. Mają awarię łącznika od turbiny i zatrzymali się. Patrzcie na rury wydechowe. DJ-ka jest w środku. Jak wejdziesz tymi drzwiami, to rzeczywiście kierowca siedzi jak w bunkrze, bo siedzi niżej. Tam ma taką niszę, taką miseczkę na siedzenie, a kawałek wyżej jest DJ-ka normalna i można grać muzykę. Chodź pokażę Ci alternatory, No. zasilanie w prąd. Bo to potrzebuje trochę prądu, nie? Żeby działało. No, Uwaga, gotowa jesteś? tak, Patrz, tak, widzę. 9 alternatorów. เวลาอยู่ I see, yeah, I see. Specjalna instalacja zrobiona, wałki, które przenoszą paskami dalej. Ciekawe, czy to jest taki party bus, który sobie możesz na imprezę wynająć. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Robi to wrażenie. Ale ciekawe, czy taki pojazd byłby dopuszczony do jazdy po drogach w Europie. Nie ma takiej Nie ma możliwości. możliwości. Nie ma. Nie ma. A kamerę ma. Kamerę ma. Ale nie ma możliwości, dlatego że jest za dużo oświetlenia, za mało widoczności dla kierowcy, przyciemniane szyby, głośniki do przodu, ostre elementy. Wszystko jest nie tak. Ale niby wszystko jest nie tak, ale uważam, że jest zajebisty. Po prostu jest zajebisty. Checkpoint, ale nie wiadomo do czego i właściwie się nic na nim nie dzieje. Immigration było, wiesz? Ale patrzyłam na mapie, tutaj nie ma granicy. W sensie nie ma przejścia granicznego. Tak, ale generalnie jesteśmy blisko w ogóle już chyba granicy, Tak. więc możliwe, że to są jakieś kontrole pograniczników. Chyba się jednak już nie uda. Właśnie wjeżdżamy w strefę deszczu. Takie duże krople jak grat. No i ostro zakończone. Deszcz na razie ustał, ale próbujemy wyschnąć. Dawno chyba nikt nie jechał tędy, bo pająka widziałem takiego dużego zwisającego nad drogą. Docieramy do tuneli i zatrzymujemy się przy bazie przewodników. Lokalna społeczność tutaj oprowadza wycieczki i pobiera opłaty. Odkąd kopalnia zaprzestała wydobycia, niełatwo tu o pracę. Nikt nie mówi po angielsku, ale sprawa jest prosta i wydaje się, że dobrze się zrozumieliśmy. Chcemy zobaczyć tunele i pojechać na górę nazywaną Everest. Okazało się inaczej, ale nie uprzedzajmy faktów.
wysiadam, bo to nic się nie dzieje. Ale faktycznie samemu trudno by było trafić do tunelu, bo nie wiadomo do którego wjechać. Nie wiadomo, no ale skoro wjedziesz, to i możesz wyjechać, zawrócić w sensie, nie? Owszem, ładnie tutaj pachnie. Generalnie jesteśmy w starej kopalni ołowiu i cyny Czynnej w latach 70 do 90. i ona była w kooperacji Taja z Niemcem, tak? Dobrze to Tak. pamiętam? Tak. O. Ale tunel. A! Cały czas woda leci. O, ryczotu? Dr Bolklip Buła, Taj z prowincji Kanchanaburi, który studiował geologię w Niemczech, w latach 60. załatwił sobie kilka koncesji wydobywczych w prowincji bogatej w ołów i cynę. Nie miał jednak maszyn ani kapitału, dlatego połączył siły z niemiecką firmą Zachtlieben Bergbau i tak powstała Chemco Kanchanaburi Exploration and Mining Co. Ltd. Przekopano sprawnie dziesiątki kilometrów tuneli w tutejszych górach, a raportowane wydobycie rudy sięgało 1200 ton dziennie. Ołowiane przedsięwzięcie nie trwało jednak długo. Po 20 latach złoża wyczerpały się, a tunele opustoszały. Dziś tunele są przykładem typowej w Azji społecznie zarządzanej atrakcji turystycznej. Opłaty od turystów przyjmują lokalsi w ustalanej dowolnie wysokości. Oficjalna administracja nie miesza się do sprawy. Lokalsi zapewniają opiekę przewodnika, czyli towarzystwo Taja, który choć nie mówi w ząb po angielsku, to zna drogę. Wydobycia już nie ma, a biznes kręci się nadal. Ale tu się nic nie dzieje, oprócz tego, że musimy go odpuścić, Tak. bo wylądujemy mu na plecach. Ready? Tak. Kolejka do tunelu. Za mną? Za tobą, tak. Może być. O. No, tutaj prawo, lewo. Cały czas w dół jedziemy. To jest ślepy tunel, ten też ślepy. Chyba, że to były na przykład takie tunele, żeby się zatrzymać na chwilę, jak wyciągają coś, wiesz, na mijankę, nie? Żeby można było na chwilę wjechać. To jakiś pojazd idzie do góry. Ale zrobiło się teraz inny, tutaj dużo wody jest. Tak. A tu jakaś rura tak jakby wentylacyjna, widzisz to? Tak. A rzeka idzie od prawej. Tak. Tak. Tu wypływa w ogóle ze ściany to. Tu normalnie rzeki idą. No faktycznie. Nieźle, prawda? Tak. Wjechaliśmy w głąb ziemi najdłuższym tunelem dostępnym do zwiedzania. Ma 2 km, opada w dół i po drodze widać kilka bocznych korytarzy. Woda sączy się ze ścian i sufitu, a momentami są to nawet małe wodospady. Pojawia się potok. Towarzyszyć nam będzie w wydrążonym korycie raz pod jedną, raz pod drugą ścianą. Musimy coraz bardziej uważać, bo podłoże staje się niestabilne i stopniowo zamienia się w rzekę. Robi się głębiej. Jest monsun. Pada prawie codziennie. Od wczoraj jednak świeci słońce
Więc mamy szczęście, bo wcale nie jesteśmy pewni, czy tunel nie jest zalewany podczas deszczu. Przecież tutaj jak zaczyna lać, to mamy 5 minut, żeby się schronić. W ciemności, pod ziemią, w głębokiej wodzie przypominają się wszystkie filmy katastroficzne i przychodzą dziwne myśli do głowy. Czy może nas zatopić? Widzę. Czy dobrze zrobiliśmy wjeżdżając tutaj pod ziemię tak daleko od domu? Szybko odsuwamy te pytania na bok, bo trasa jest ekscytująca, umiemy jeździć, a jakby miało zalać tunel, to słyszelibyśmy o tym, bo ktoś na pewno zrobiłby z tego dramę. Więc nuta i lecimy. Mam buty mokre. Nadciąga. Może puszczmy Happy'ego teraz przodem. Dobrze. Go, go! Woda jest powyżej osi przedniego koła i musimy dodawać więcej gazu. To już 40 cm i czuć, że motocykl brnie. Robi własny kilometr. No, nieźle idzie. Nieźle idzie. Ale myślę, że ryzyko zalania tych tuneli jest bardzo duże. Lots of fun, huh? Yeah. To tak jakbyśmy skończyli? I'm not... Where now? Everest! Okazuje się, że nie pojechaliśmy do Everestu, bo tutaj przytoczę wszystkie powody i chcę, aby było jasne. Jak obalaliśmy jeden, to pojawiał się kolejny. A oto powody. To jest trasa tylko dla samochodów 4x4. Nie da się tam pojechać motocyklami, bo jest zbyt stromo. To jest dla nas zbyt niebezpieczne. Jest sezon deszczowy. Jest tam gniazdo os. Co do ostatniego zobowiązaliśmy się, że będziemy uciekać i nie jesteśmy uczuleni. Wtedy popatrzyli po sobie, a my zrozumieliśmy, że dzisiaj jednak odwiedzimy Everest. A, to jest drugi w takim razie. Jadę za tobą. Tak? Tak. A tutaj może być problem ze stami. No. To nie jest niski. A, w niski idzie Fortuna. Się bije trochę. Tak? Bije się trochę.
O, nie to też bardziej. O, tak, ale zapamy się teraz. Następne. Mam nadzieję, że dobrze jadę. No tak, tu jest wyjazd. No dobrze. O, na prawo. Z góry widać, jak ciekawy i piękny jest to teren. Idealny do jazdy i aktywnego wypoczynku. Widząc wejścia do tuneli, jadąc nimi i mijając kolejne odnogi, jesteśmy w stanie uwierzyć, że znajduje się tutaj 50 km podziemnych korytarzy. Chciałbym odwiedzić je wszystkie. Się pójdę rozejrzeć po jaskini. Jaskinia, tunel, jak zwał, tak zwał. Tutaj nas już nie wpuszczą. Ten, którym przyjechaliśmy, był bardzo niski i ten tutaj też niski jest. Nic nie widać, zupełnie ciemny będzie za chwilę. Trochę straszno. Tam ma chyba jakieś odnogi jeszcze. Próbuję tu coś przyświecić, ale nic nie widać. No trochę strasznie jest. Nie dziwię się, że tutaj ludzie nie wpuszczają motocyklami. Może motocykl ma światło mocne. No jest trochę porażający. No to muszę chyba dzwonić po Jacka, bo takich rzeczy nie można oglądać samemu. Pięknie. Stąd wpada światło. Ale ładnie. Podsumowując, wjechaliśmy motocyklami tam, gdzie podobno się nie da. Nie było to dla nas niebezpieczne, ekscytujące tak, ale nie niebezpieczne. Była przerwa w deszczu. Osy prawdopodobnie pojechały na wakacje i nie musieliśmy uciekać. Miejsce naprawdę godne polecenia i ciekawe. Chłopaki na pewno będą się rozwijać. Szkoda, że nie udało nam się porozumieć. Uniknęlibyśmy kilku napięć i zaoszczędzili czas. Pozdrowienia dla trójki Polaków, których spotkaliśmy koło biura. Teraz jeszcze szukamy na wioskach czegoś do jedzenia i noclegu i będzie można zasłużenie kończyć dzień. We want to sleep. How much is it? 500.
With breakfast? Okay. Can you make something to eat for us? No, I cannot. No to mamy miejsce do spania. To przyjedziemy tutaj. I za chwilę pojedziemy coś zjeść. No i super. Mamy domek. Nie ugotujemy to. No, Kupimy jakieś zupełnictwo. ale ja myślę, że tam jest restauracja jakaś. A w wiosce? Tak. Dobra, to chodźmy. Nie wiem, czy jestem przekonany, że lubię być mokry. Ale nikt nie lubi być mokrym. To się znajdzie restauracja, no to nie będziemy mokrzy. Akurat zjemy, przestanie padać i będziemy się rozpakowywać, jak będzie już popadane. Optymistycznie. No to prawda. Ale powiedz mi, skąd ty to wiesz, że za chwilę będzie padało? No kurde, Ty bo masz wiem, po no. prostu trzeci zmysł do tego. Tu jakieś jedzenie? Nie wiem. Restaurant? Food. Eat. Ja. No? Dobra. Dobra. Może być. Good. Może? Good. To zupki zamówione, rozgrzejemy się trochę, bo mi się zimno zrobiło w tego. Słyszycie, co się dzieje z deszczem? Tak wygląda ulewa Tajlandii. I to nie jest jeszcze taki najmocniejszy. To jest po prostu zwykły deszcz. I to jest taka wieś, na której nie ma 7-Eleven, ale za to jest bardzo ładna, dżunglowa atmosfera w tej wsi. Mamy domek numer 2 i uwaga, bo to jest bardzo ładny domek. Mamy dzisiaj 2 łóżka, bardzo dużo miejsca tutaj jest. To od łóżek do ściany jest takie dobre 2 metry. Mamy oczywiście telewizorek, czajniczek, lusterko, wodę, kawkę. Co ważne, jest ciepła woda. A jak temperatura spadła do 23 stopni, to zrobiło się naprawdę zimno. Jest tu tak bardzo bungalowowo. Nawet proszę, mamy nawet obrazek. I pomyśleć, że na końcu świata są takie fajne miejscówki i jeszcze w takiej kasie, nie? Także dzisiaj nam się poszczęściło. Jutro też tutaj będziemy, a pojutrze ruszymy sobie dalej. A na razie to chyba wszystko. Tak, dziękujemy za to, że byliście z nami dzisiaj. Cześć! Podróżujemy dla siebie, ale filmy tworzymy dla Ciebie. Sami. Jeśli jesteś w tym miejscu, to znaczy, że film Ci się spodobał lub śpisz. Tak czy tak, subskrybuj, komentuj, zostaw ślad. Bez tego prawdopodobnie widziałeś nas ostatni raz. Algorytm już o to zadba. Film powstał przy wsparciu patronów. Serdecznie dziękujemy za energię i Waszą kasę.